Cześć kociarze, witajcie w kolejnym odcinku Witama Kota. Jak co tydzień przychodzę do Was z nowym tematem. W dzisiejszym odcinku popowiadam Wam troszkę o opiece nad ciężarną kotką. Mam nadzieję, że temat Was zainteresuje, bo będzie ewidentnie na przykładzie Juzi, która spodziewa się kociąt. Zapraszam do subskrybowania kanału i zostawienia lajka oraz komentarza. Na początek opowiem Wam kilka ciekawostek o ciąży kotki. W trakcie ciąży następuje przyrost wagi o 40% w porównaniu do wagi sprzed ciąży. W trakcie ciąży mogą wystąpić okresy obniżonego apetytu i są to takie dwa okresy. Pierwszy następuje 2 tygodnie po zapłodnieniu, wówczas następuje zagnieżdżenie się zarodków i właśnie wtedy może nieco spaść kotce apetyt, a drugi taki okres ma miejsce około tydzień przed porodem i oczywiście w dniu samego porodu kotka nie je. Także to jest taki też charakterystyczny objaw, że poród się zbliża. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne takiej kotki w trakcie ciąży, to oczywiście logicznym jest, że jest ono większe, nawet o 50 do 70%. Warto więc karmić kotki specjalnymi karmami dla nich przeznaczonymi. Są to właśnie karmy, które mają podwyższoną energetykę pożywienia. Jeżeli chodzi o tych, którzy karmią barfem, to oczywiście dieta jest zbilansowana. Karmienie kotki barfem w ciąży różni się tylko tym, że taka kotka potrafi zjeść mieszankę zaplanowaną na 2 tygodnie w ciągu na przykład tygodnia lub szybciej, tak? Czyli je więcej. Natomiast jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, to raczej trzymając się zbilansowanych składników jesteśmy w stanie zapewnić jej naprawdę dobry pokarm w trakcie ciąży. Ciężarna kotka nie powinna mieć do czynienia z kotami obcymi i chorymi, co oczywiście jest wskazane ze względu na ryzyko zarażenia się chorobami zakaźnymi. Ostatnie 2 tygodnie przed porodem najlepiej odizolować taką kotkę, zapewnić jej ustronne miejsce, aby w spokoju mogła sobie w legowisku przygotować się do porodu. Warto odizolować taką kotkę zarówno od innych zwierząt, jak i od małych dzieci. To może być wyjątkowo dla niej stresujące, może wykazywać pewien niepokój, dlatego warto zapewnić jej komfortowe warunki. Aktualnie Juzia jest w 6. tygodniu ciąży, więc za około 3 tygodnie spodziewamy się maluszków. Co mogę Wam powiedzieć ciekawego o zachowaniu kotki w trakcie ciąży? Na pewno taką oznaką tego, że jest w ciąży, jest to, że bardziej domaga się pieszczot. Oczywiście wynika to z szalejącej gospodarki hormonalnej w jej organizmie. Ma takie fale miłości, którą chce obdarzać zarówno inne koty, inne zwierzęta, jak i ludzi. W przypadku Juzi jest taka na co dzień. Jedyne co to po prostu częściej jakby domaga się tych pieszczot, więc jakby to za bardzo się nie zmieniło, ale może się to zmienić właśnie w przypadku kotek, które nie mają takiej więzi i relacji z człowiekiem. To właśnie wtedy będą miały taki przypływ miłości. Kotka, która jest w ciąży, jest bardziej lękliwa i podejrzliwa w stosunku do obcych ludzi i do obcych hałasów, do obcych dźwięków. Wszelkiego rodzaju bodźce, które są w jej środowisku, wywołują w niej niepokój. I tutaj taką ciekawostkę Wam opowiem. Warto w tym okresie szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby nie puszczać filmików z YouTube'a o innych kotach, które nie daj Boże zawierają dźwięk, kiedy te koty miauczą, więc taki filmik z miauczącym kotem może być takim wyzwalaczem nawet agresji u takiej kotki w ciąży. Ona zdezorientowana, nie wie, czy ten kot jest w filmiku, czy jest w rzeczywistości, w pokoju, w którym ona się znajduje i może właśnie zareagować skrajną agresją, nawet w stosunku do kogoś ze stada. Dlatego my tutaj w domu absolutnie uważamy na to. Kotka w ciąży wykazuje
oczywiście większy apetyt, ale także bardziej wybrzydza. I tutaj Juzia ma taką taryfę ulgową, staramy się spełniać wszystkie jej zachcianki, często wybrzydza, jeżeli chodzi o rodzaje mięsa, dlatego zawsze w zanadrzu trzymam kilka rodzajów mięsa, żeby w razie czego podać Juzi, ponieważ oczywiście przegłodzenie kotki w ciąży nie wchodzi w grę. Trzeba tej kotce naprawdę regularnie dostarczać dobrej jakości pożywienie, aby maluszki rozwijały się prawidłowo. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na taurynę, aby nie deformowały się płody. No i oczywiście te mieszanki muszą być zbilansowane. Takim oczywiście charakterystycznym objawem jest również to, że listwa mleczna różowieje i to oczywiście jest wiadome i oczywiste, że gruczoły sutkowe przygotowują się do laktacji. Zauważyłam, że w szczególności po 5. tygodniu ciąży kotka staje się bardziej lękliwa, częściej szuka sobie bardziej ustronnych miejsc do leżenia, do spania. W przypadku Juzi jej aktywność spadła, natomiast nie jest to regułą. Niektóre kotki, na przykład nasza Lenka, potrafi wskakiwać na framugę drzwi nawet w ostatnim tygodniu ciąży, więc niestety nie każda kotka jest spokojniejsza w okresie ciąży. To zależy od jej temperamentu, natomiast w przypadku Juzi tutaj tak książkowo właśnie zmniejsza się jej aktywność, jest mniej skłonna do skoków. I tutaj też powiem Wam taką ciekawostkę, że żeby wzmocnić jej poczucie pewności siebie, raczej nie obcinam pazurków, ponieważ po pierwsze ma ona większy ciężar ciała i nie zawsze jest w stanie, próbując gdzieś wskoczyć, skontrolować swoją masę ciała. Często taka kotka może nie wymierzyć skoku i spaść, dlatego nie obcinam jej pazurków, żeby pewniej właśnie używała ich w trakcie chociażby skoków ewentualnych. Oraz nie obcinam jej ze względu na to, żeby pewnie czuła się jako pozycja w stadzie. Wiadomo, że jeżeli czuje, że ma jakąś broń w postaci jej pazurków, to wiadomo, że raczej inne koty chodzą wokół niej ostrożniej. Oczekujemy maluszków. Już niedługo pojawią się oczywiście filmiki z maluchami, dlatego czekajcie cierpliwie. Już za około 3 tygodnie będzie coś wiadomo. Również będzie coś widać na moim kanale. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz komentarza. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy czytam Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam!